Jedyne, co można mieć lepiej czy więcej, to metry kwadratowe po prostu dodatkowe. Myślę, że jeżeli ktoś ma regularnie 100 zamówień w miesiącu, to już może myśleć tak naprawdę o przeniesieniu do nas swojego biznesu. Pierwszego deala z tym klientem ja dogadywałem na korytarzu szpitalnym. Akurat nie jest to najdziwniejszy produkt. No jest bardzo dużo szczegółowo, jest bardzo dużo usług, ale można sprowadzić to do takich dosyć podstawowych mianowników. Pakowanie butelek, owinięcie ich porządnie, żeby w dostawie kurierskiej się nie uszkodziły. To jest bardzo duże wyzwanie. Cześć, dzień dobry, z tej strony Tomasz Guzik. Dzisiaj działamy w terenie, mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam firmę Epakman, której właścicielem jest Łukasz Gwiazdowski, firmy, która zajmuje się logistyką dla e-commerce'u. Chodźcie, przywitamy się z Łukaszem. Cześć Łukasz, opowiedz nam w skrócie, czym zajmuje się Epakman. Cześć Tomek, miło Ciebie widzieć. Epakman jest operatorem logistycznym, który specjalizuje się w fulfillmencie, czyli pakowaniu zamówień dla sklepów internetowych, pakowaniu paczek po prostu. Oprowadzisz nas po firmie? Jasne, zapraszam. Chodźcie. Opowiedz mi proszę, na jaką skalę działacie, bo ta hala robi przeolbrzymie wrażenie na mnie i pewnie na widzach. Dajcie znać w komentarzu, czy ta skala działalności budzi na Was wrażenie. Skala działalności jest efektem takiej 5-letniej pracy. Doszliśmy do takiego profesjonalnego budynku wreszcie. Czyli nie zaczynaliście tutaj, tylko to było na dużo mniejszą skalę i się rozwinęliście z czasem, tak? Dokładnie tak. Jest to tak naprawdę już taki obiekt najwyższej jakości, najwyższej klasy. Już praktycznie lepszego pod względem budynku nie można mieć. Czyli w Polsce jesteście już top. Znaczy budynek, który posiadamy jest jakby top. Jedyne, co można mieć lepiej czy więcej, to metry kwadratowe po prostu dodatkowe. A my po prostu od praktycznie roku wyposażamy ten budynek, budujemy do końca wszystkie instalacje i wypełniamy go towarem naszych klientów. Ilu aktualnie tutaj na tygodniu ludzi pracuje, przebywa? Między 10 a 15 osób, to zależy po prostu od sezonu albo od pracy, którą mamy do wykonania w danym dniu. Są takie dni, gdzie po prostu nawet z agencji pracy tymczasowej dobieramy dodatkowo nawet po Jakie to są te najlepsze okresy, w sensie gdzie jest sezon? Sezon e-commerce'owy, czyli listopad, grudzień, Okay. przed świętami Bożego Narodzenia, Black Friday. W tym momencie liczba zamówień u każdego klienta jest praktycznie Wtedy szalona. Dynamicznie dotrudniacie ludzi, a później, kiedy ten okres się kończy, to redukujecie zespół. Tak, ale bardziej działamy właśnie na takiej pracy wspomaganej. Nasi ludzie są wspomagani agencją pracy i wręcz nawet teraz, w okresie, kiedy teoretycznie w e-commerce jest to trochę martwy okres, tylko niektóre branże praktycznie mają teraz sezon, to my do niektórych prac dobieramy osoby nawet z agencji, nawet na pojedyncze dni, tak żeby nam po prostu pomogły, czy przyjąć jakiegoś klienta, czy zrobić jakiś co-packing, czy po prostu zapakować nawet jakąś liczbę zamówień, która nagle wpadła. Jak spółka wygląda przychodowo w tej chwili? W zeszłym roku udało nam się zrobić ponad 7 milionów złotych obrotu i to jest taki element, czy taki efekt, który praktycznie osiągamy 2 razy rok do roku przez ostatnich kilka lat, więc rozwijamy się praktycznie 100% rok do roku. I to też jest powiązane z tym, na przykład jak często zmienialiśmy naszą siedzibę. Czyli za rok możemy się spodziewać 15 milionów. Zobaczymy, czy tak pójdzie. Wręcz na razie staramy się tak troszeczkę ograniczać nasz rozwój, żeby właśnie wyposażyć ten ostatni obiekt, do którego się wprowadziliśmy, żeby był po dach wypełniony towarami, a do tej pory po prostu były to dużo mniejsze obiekty, gdzie bardzo szybko osiągaliśmy ich maksimum. Powiedz proszę, z jakimi firmami współpracujecie? Kto jest takim waszym idealnym klientem? Mamy kilku takich idealnych klientów. Na pewno są to influencerzy, którzy wypuszczają swoje produkty, swój merch chociażby. Mamy chociażby w obsłudze bloga ojca, gdzie pakujemy m.in. książki, gry planszowe. Mamy Busem przez świat, tak samo książki, gadżety, kubki, skarpetki, które oni produkują. Ojciec Szóstak, tak samo, youtuber, tak samo są to książki, ale też na przykład mamy WWIT, gdzie my obsługujemy merch z bluzami, koszulkami. Kolejna grupa tak naprawdę naszych takich buyer person to są producenci, wszelkiego rodzaju firmy, które chcą na przykład iść w stronę e-commerce'u i są to marki na przykład produkujące karmy dla zwierząt, dla psów, dla kotów. Mamy bodajże 5 takich marek od 2 klientów.
Czyli influencerzy, ale widzę tutaj na przykład rowery Panka. Nie wszyscy wiedzą. Możesz coś więcej o tym zdradzić, czy nie bardzo? Chyba nie za bardzo, Okej. ale tak, jesteśmy firmą, która też wykorzystując ten budynek, uniwersalne narzędzia, które w nim mamy, wózki, regały, nawet po prostu robi samo magazynowanie, więc to jest tak naprawdę firma z samego fulfillmentu, czyli pakowania paczek, rozwinęła się do bycia po prostu generalnie operatorem logistycznym, zależnie od tego, co klienci od nas potrzebują. A powiedz mi, Łukasz, bardzo mnie to interesuje, jak wygląda model współpracy z Wami? Czy to są jakieś stałe opłaty co miesiąc, czy w zależności od każdej paczki macie jakiś procent? Od każdej paczki mamy prowizję, więc tak naprawdę ten model jest bardzo elastyczny dla właściciela towaru, czyli jeżeli Ty jesteś właścicielem sklepu internetowego, to tak naprawdę nie potrzebujesz właśnie całego tego zaplecza. Wystarczy, że masz laptopa i nawet ze swojego domu zajmujesz się sprzedażą, marketingiem, zamawianiem tych produktów, ich kreowaniem, czy obsługą klienta, a my tak naprawdę robimy za Ciebie całą tą czarną robotę, czyli właśnie przyjmujemy Twój towar, nawet odbieramy go od hurtowników, od producentów, trzymamy i pakujemy zamówienia. Dobrze, Łukasz, a jesteś w stanie, bo tutaj pewnie jest mnóstwo potencjalnych klientów, firm, które chciałyby nawiązać z Tobą współpracę. Ja wiem, że te Wasze cenniki są pewnie ruchome w zależności od skali, ale jesteś w stanie mniej więcej powiedzieć, czego się klient może spodziewać, zanim się do Was zgłosi? Tak, jak najbardziej, bo spakowanie takie standardowe dla kuriera, żeby bezpiecznie paczka dotarła do odbiorcy, nie jest to jakieś pakowanie marketingowe, tylko po prostu na przykład szary karton, to jest kilka złotych, zależnie od tego, czy to jest na przykład książka, to wtedy myślę, że to są okolice 4-5 złotych. Jeżeli to na przykład są butelki, to raczej 7-8 złotych, ponieważ trzeba je bardzo dobrze owinąć, zabezpieczyć folią bąbelkową do transportu, bo takich klientów też po prostu mamy, jest to towar wrażliwy. Za to na przykład samo magazynowanie, tak jak jesteśmy teraz w strefie paletowej, to są już pojedyncze złotówki za dzień składowania towaru i to właśnie jest taki elastyczny koszt, że zależnie kiedy ten towar do nas przychodzi, kiedy od nas wychodzi, to my to rozliczamy, aktualizujemy dziennie. Aktualnie mamy ponad 2000 palet, a łącznie 2800 miejsc paletowych, więc jeszcze trochę zostało wolnych, ale klientów cały czas przybywa, ich towaru cały czas przybywa. A powiedz mi, nawiązując do tych wątków influencerów, jak dużym twórcą trzeba być, żeby ta współpraca z Tobą w ogóle się im opłacała? Myślę, że jeżeli ktoś ma regularnie 100 zamówień w miesiącu, to już może myśleć tak naprawdę o przeniesieniu do nas swojego biznesu. Chyba że ktoś tak naprawdę ma jakieś wysokie marże i załóżmy jest podróżnikiem, nie chce się w ogóle tym zajmować i jest w stanie nam zapłacić nawet trochę więcej, no bo jednak dla nas to też jest biznes. My musimy też zapłacić ludziom czy za materiały, więc taki dziwny wątek. Słuchaj, Łukasz, jakie są główne takie korzyści współpracy z Wami? Przede wszystkim oszczędność czasu dla właścicieli sklepów czy dla influencerów. Nie potrzebują całego tego zaplecza, które my oferujemy, nie potrzebują zatrudniać ludzi, chociażby do magazynu, do pakowania paczek czy przyjmowania produktów. Nie potrzebują metrów kwadratowych, nie potrzebują zajmować się w ogóle całym tym procesem, zarządzać, bo to jest największy tak naprawdę zysk dla naszych klientów, że oni po prostu mogą się skupić na marketingu, obsłudze klienta, na zamawianiu nowych produktów chociażby, a nie na pomocy, zarządzaniu Mogą się skupić na najważniejszych rzeczach, na swoim rozwijaniu biznesu, na strategii, na marketingu, a całą logistykę oddają Wam. Dokładnie tak. Najlepszy przykład to jest poniedziałek. Większość sklepów e-commerce'owych w poniedziałki po weekendzie ma najwięcej zamówień do obsługi. Potem im ten tydzień dłuższy, tym ich liczba spada. Więc bardzo często jest tak, że właściciel sklepu poniedziałek razem ze swoimi pracownikami pakuje paczki, a w tym momencie nie musi, bo jest to elastycznie dopasowane. My dopasowujemy liczbę osób do tego, ile mamy na przykład zamówień w danym dniu do realizacji. Łukasz, a czy Wy macie jakieś integracje ze sklepami internetowymi? Jak to się wszystko odbywa? Mamy integrację ze wszystkimi sklepami. Nie ma problemu, że czy ktoś jest sprzedawcą Allegro, czy posiada jakiś własny sklep na platformie. My mamy integrację i ze wszystkimi właśnie platformami sprzedażowymi, ale z drugiej strony też nasz system jest w centrum, bo mamy integrację ze wszystkimi kurierami na rynku, więc jeżeli ktoś chce wybrać sobie danego jakiegoś nawet niszowego kuriera, to my już jesteśmy na to przygotowani, mamy wręcz gotowca, a z drugiej strony też udostępniamy w portfelu naszych usług do wyboru kurierów, których
dzięki efektowi skali, liczbie zamówień w skali miesiąca, jesteśmy w stanie wynegocjować lepsze stawki. Czyli wy macie jakieś dedykowane wtyczki pod te wszystkie systemy sklepowe, czy jesteście pod jakimś innym podmiotem podpięci? Używamy takiego ogólnego w Polsce systemu do obsługi zamówień, plus do zarządzania magazynem i ten system posiada już gotowe integracje właśnie i z kurierami, i ze sklepami, więc po prostu bardziej nowego nawet klienta instalujemy w tym systemie, a nie musimy łączyć się załóżmy z jakąś platformą od samego początku i to nie jest koszt IT w zasadzie. Widziałem na waszej stronie internetowej, że pomagacie też sprzedawcom skalować sprzedaż zagraniczną, zarówno na marketplace'ach typu Amazon, ale też dla zwykłych osób, które posiadają sklepy internetowe sprzedające do innych krajów. Powiedz coś więcej o tym temacie. I jak najbardziej jest to bardzo łatwe, że ktoś, kto chce używać tych zagranicznych marketplace'ów, sprzedawać za granicę, oprócz tego, że może używać tej standardowej dostawy międzynarodowej realizowanych przez kurierów takich jak GLS czy Poczta Polska, to u nas ma dostępną wręcz od ręki możliwość używania tych lokalnych kurierów, na przykład w Czechach. Czyli my pakując paczkę, od razu drukujemy etykietę kuriera czeskiego i na koniec dnia ci kurierzy po prostu się u nas pojawiają po paczki i ta usługa jest w tym momencie znacznie tańsza niż taka standardowa dostawa międzynarodowa, a jeżeli sklep jest na to gotowy, to może używać dostawy za pobraniem. Chociażby na Czechach czy na Słowacji jest to wciąż bardzo popularna usługa, czy chociażby w Rumunii, więc my takie rozwiązania mamy już gotowe i w tym momencie w ten sposób dostarczamy paczki do 18 krajów w Europie, z czego 13 właśnie z pobraniami. Takie są opinie w środowisku, że Polska ma trochę kompleksy i mało z których e-commerce'ów decyduje się na tą sprzedaż zagraniczną. Powiedz proszę, jako firma logistyczna, czy dużo macie tutaj marek, które sprzedają za granicę? No właśnie też obserwujemy ten trend, że wciąż nie tak dużo firm sprzedaje za granicę. Dużo większa część z naszych klientów skupia się na razie na sprzedaży lokalnej w Polsce. To jest problem pewnie z tym wielkością rynku, gdzie mamy 38 milionów Polaków, jest to na tyle duży rynek, który pozwala złapać skalę, a jednocześnie po prostu ludziom jest wygodnie, nie? Dochodzą do jakichś tam pewnych przychodów, a nie wiedzą nawet, że jest ogromny kawałek tortu do uchwycenia za granicą. My właśnie nawet pomagamy naszym klientom poprzez współpracę z agencjami marketingowymi, które pomagają ustawić sprzedaż na rynkach zagranicznych czy na tych marketplace'ach zagranicznych, ale też to nie jest tak, że wszystkie produkty się na przykład tam będą dobrze sprzedawały, nadawały. Często jest tak, że na przykład kosmetyki muszą mieć przetłumaczone etykiety. Odnośnie rynków zagranicznych widzę, Łukasz, że tutaj macie logo Amazona. Ciekawa historia, bo klient zadzwonił ze zwykłego ogłoszenia na OLX-ie, żebyśmy go po prostu poratowali, bo ma remont drogi przed swoim magazynem, że samochód nie może się złamać do niego na podwórko. Przyjechał, zobaczył jak wygląda magazyn, przyjechał towar, najpierw miał stać tydzień, jeden samochód 30 palet. Klient jak obejrzał cały magazyn, zobaczył jak to wszystko wyglądało, jak nasza pomoc wyglądała, tak naprawdę zamknął swój magazyn, przeprowadził się do nas całkiem i już w tym momencie trzyma ponad 200 palet. I są to po prostu zwroty z Amazona. Można je po prostu kupować sztuka po sztuce u naszego klienta każdą paletę. I nawet taka ciekawostka, za chwilę telewizja będzie kręciła też w naszym magazynie o tym program. A kolejną ciekawostką jest to, że klient po kilku miesiącach współpracy z nami, widząc jak działamy, zaproponował nawet współpracę, żebyśmy sami założyli wspólnie spółkę i te produkty wystawiali na Allegro. Jak wygląda właśnie taka sprzedaż? Wy to później pchacie na Allegro, pchacie to na jakieś OLX-y, czy ktoś może przyjechać, kupić całą paczkę? Bo mnóstwo osób, na przykład na TikToku widzę takie trendy, że ludzie rozpakowywują paczki. Powiedz, jak można w ogóle dostać się do tego sprzętu? Tak naprawdę wystarczy wejść nawet na stronę naszego klienta i wybrać sobie konkretną paletę, ponieważ tam jest spis pokazany. Podaj może stronę. Jest to kaufnet.pl. Na tej stronie jest spis produktów, które się znajdują na każdej palecie. Wystarczy sobie taki numer wybrać. Cała paleta, przez to, że nie wiadomo jakiej kategorii produkty znajdują się na niej, można trafić wręcz nowego iPhone'a albo po prostu rozbitego. Jest to trochę takie ryzyko, ale całą paletę można kupić tak tanio, bodajże za 30% wartości rynkowej, że to ryzyko warto podjąć i w tym momencie przywrócić te produkty do sprzedaży, czy właśnie na zagranicznych platformach typu eBay, Amazon, czy nawet eMAG w Rumunii, czy chociażby na Allegro, bo tak naprawdę jest to bardzo łatwe, poprzez kody kreskowe. Czyli wchodzicie na stronę internetową Twojego klienta
i możecie zamówić? Jest duża jakaś kolejka do tego, kto pierwszy, ten lepszy, czy raczej nie ma z tym problemu, nie ma zatorów? Myślę, że nie ma zatorów, że klient tak często robi dostawy z tych zwrotów z Amazona. Te palety się zmieniają na tyle często, że można spokojnie powybierać. Tym bardziej, jeżeli jest ich aż 200, tylko w naszym magazynie, to wybór jest bardzo duży, Wy różne tego kategorie. w żaden sposób nie otwieracie, to trafia gotowe, nie macie wpływu, czy klient wylosuje sobie dobry sprzęt, czy słaby, tak? Nie, nawet Amazon nie ma na to wpływu za bardzo, bo Amazon nie robi takiej inwentaryzacji tych produktów, tylko po prostu w swoim magazynie zwrotowym te produkty pakuje po prostu jak leci na paletę, ale robi ich jakby listę, tylko tyle. Bo niektórzy ludzie nawet sobie cały biznes zbudowali o te palety, nie? Dokładnie tak i myślę, że to jest właśnie dobry pomysł, dlatego chociażby klient nam zaproponował, żebyśmy my też założyli nową firmę, która będzie sprzedawała, wybierała też palety, które byśmy chcieli, tylko też nie będziemy do nich zaglądali, będziemy brali z listy odpowiednie produkty. Łukasz, tutaj wspomniałeś, że rośniecie dynamicznie, rok do roku zrobiliście 100% wzrostu, a mnie ciekawi, czy jak ktoś już do Was przyjdzie z rynku, czy z Wami zostaje na lata, czy macie jakieś retencje, że ci klienci odchodzą? Zdecydowanie zostają klienci z nami na lata. Raczej są tak zadowoleni z całej obsługi klienta, z obsługi swoich zamówień, że nawet jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to my je staramy się jak najszybciej wyjaśniać. Chciałbym jeszcze od Ciebie usłyszeć o takich najtrudniejszych sytuacjach, które się tu wydarzyły, a być może najśmieszniejszych, albo takich, które Was najbardziej poirytowały. Opowiedz o takich najciekawszych przypadkach. No, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc też popełniamy błędy. Staramy się je zawsze naprawić, ale nie wiem, czy to będą śmieszne, ale no niestety, jeżeli popełniamy błąd, chociażby, bo jest źle zapakowana paczka, to w naszej gestii jest, żeby ten błąd rozwiązać, żeby nową, poprawioną paczkę, czy jakieś brakujące produkty dostać po prostu do klienta. Więc tak staramy się naszym klientom zapewnić jak najlepszą obsługę dla ich klientów, żeby mieli z tym jak najmniej problemu. No, ale na przykład ze względu, żeby tych błędów też popełniać jak najmniej, to staramy się chociażby inwestować w nowy system zarządzania całym magazynem, całym pakowaniem, żeby to robić jak najlepiej właśnie efektywnie, szybko i bez błędów. Rozwiniesz ten wątek tego nowego oprogramowania? Jak najbardziej. Przez to, jak często zmienialiśmy magazyn, jak rosła liczba palet, które musieliśmy magazynować, czy liczba zamówień do obsługi, potrzebowaliśmy po prostu coraz lepszych narzędzi IT, wręcz do zarządzania tym całym procesem, do właśnie jakościowego pakowania zamówień, czy zarządzania nawet stokiem, no bo jeżeli mamy blisko 3000 palet, to ciężko byłoby spamiętać, co gdzie leży. Jak to się wszystko zaczęło? Przejdźmy od takiej ścieżki, gdzie dopiero zaczynaliście, pakowaliście pierwsze paczki, do momentu, w którym jest olbrzymia, piękna hala. To ja Ci powiem nawet jeszcze wcześniej, bo w zasadzie całe życie jestem w tym świecie logistycznym. Studiowałem logistykę, pracowałem w logistyce, chociażby w DHL-u się wielu rzeczy nauczyłem. Potem w takiej firmie, która sprzedawała suplementy diety na całym świecie, gdzie na przykład zobaczyłem, jak robienie biznesu gdzieś nawet za granicą jest bardzo łatwe. Moje koleżanki z działu logistycznego znajdowały takich partnerów logistycznych, a ja później tymi partnerami zarządzałem na kilku rynkach. I między innymi w momencie, kiedy mój brat też w tej firmie pracował, tak od słowa do słowa któregoś wieczoru wyszło, że on stwierdził, że to jest bardzo trudna dziedzina, logistyka, że to jest skomplikowane, żeby zorganizować cały ten proces, przepływ materiałów, dostawy do klientów tych zamówień, a ja stwierdziłem, że nie, to jest wręcz banalne, że ja bym chciał się właśnie tym zajmować, więc tak naprawdę od tego cały ten pomysł powstał, żeby na bazie doświadczeń zarządzania takimi partnerami logistycznymi w Europie zbudować swoją firmę, bo po prostu miałem sporo takich przemyśleń, co można zrobić lepiej, usprawnić, co można nawet ułatwić dla klientów, chociażby cennik. W firmie, w której pracowałem, dział taki analiz liczyło od 5 do 7 osób, które cały czas na bieżąco analizowały nawet faktury czy raporty przesyłane od kurierów, od firm logistycznych. Tylko tyle, żeby wiedzieć, że chociażby te kwoty pobrań są prawidłowo wyliczane. Dla mnie to było absurdalne. Jakby to powinno być tak proste, przejrzyste dla klienta, czy nawet wręcz nasza faktura, że to jest taka przewaga konkurencyjna, na podstawie której można opierać całą firmę, więc staraliśmy się wręcz uprościć od samego początku ten cennik, żeby zawierał tak naprawdę 4 podstawowe elementy. Magazynowanie, pakowanie, jakieś prace dodatkowe i usługę kurierską. Żeby klient dokładnie wiedział, za co płaci i ile płaci, tak? Czyli w branży nie jest to taka oczywista oczywistość. No jest bardzo dużo szczegółów, jest bardzo dużo usług, ale można
sprowadzić to do takich dosyć podstawowych mianowników typu cena pakowania, żeby zawierała wszystkie elementy w sobie, żeby wręcz klient nie musiał mieć tego porozbijanego na wszystkie elementy, jakie są ceny kartonów, jakichś materiałów, taśmy i pracy ludzi, tylko wręcz niech to będzie jedna konkretna cena. A od tego pomysłu przeszliśmy tak, że pracując w nawet kolejnej korporacji, już nasza strona internetowa działała, już mieliśmy kontakty z poprzednich miejsc pracy, gdzie właśnie po znajomości pierwszy klient do nas przyszedł i obsługiwaliśmy go po prostu w swoim mieszkaniu. W momencie, kiedy urodziła nam się córka, to pierwszego deala z tym klientem ja dogadywałem na korytarzu szpitalnym. Dopiero kiedy ona praktycznie przyszła na świat, dopiero kiedy wróciła do domu, to dotarły do nas produkty tego klienta. Paletę z towarem trzymaliśmy na miejscu parkingowym w bloku na dole i tylko tak naprawdę woziliśmy windą towary na górze. Ja zajmowałem się właśnie czy wycenami, czy tą obsługą klienta, drukowaniem etykiet kurierskich, a żona w kuchni z małym dzieckiem pakowała paczki. Zaczynaliśmy po prostu od jakichś małych produktów, od kopert bąbelkowych, od nawet zwykłych t-shirtów, czy po prostu to były lekkie produkty, Nadal proste, łatwe. pracujecie razem z żoną? Tak, cały czas. Żona właśnie tutaj w magazynie obsługuje klientów, zarządza tym procesem, więc jest to właśnie firma rodzinna i od tego zaczęło to rosnąć. W momencie, kiedy skala już się na tyle zaczęła zwiększać, tak, nasze mieszkanie zaczynało być za małe dla wszystkich tych procesów, bo chociażby towar, który do nas dojeżdżał klientów, już to nie była jedna paleta, tylko tych palet było na przykład całe auto. Teściowie zaproponowali, że skoro mają w centrum Warszawy puste mieszkanie, które było wynajmowane wcześniej jako biuro, to możemy je zajmiemy, więc w zasadzie z 20-30 metrów, które wcześniej używaliśmy, zrobiliśmy przeskok do 70 metrów. Następnie po kilku miesiącach, właśnie kiedy padła decyzja, że wyprowadzamy się do tego pustego mieszkania, też przez ilość pracy, po chociażby 14 godzin dziennie, trafiłem do szpitala z podejrzeniem wylewu. Na szczęście okazało się, że to jest bardzo hardkorowa, ale migrena tylko i wyłącznie, więc wystarczyło wziąć Ale spowodowana pracą? Tak, to było przepracowanie. Tak organizm zareagował, że odwiozła mnie karetka do szpitala. I to była też decyzja, że zatrudniamy mojego brata, który miał doświadczenie właśnie w obsłudze, w logistyce sklepu internetowego. Więc płynnie przeszliśmy do właśnie pierwszej jakby osoby, ale też z rodziny, tylko jakby już wręcz na etat zatrudnionej. I tak naprawdę kolejne osoby docierały do nas właśnie z jakichś znajomych. Pomogła nam trochę też pandemia, bo po kilku miesiącach z tego mieszkania przeprowadziliśmy się do takich hal z lat 70., gdzie chociażby śmierdziało kanalizacją, ale były za to takie boksy po 20, 50, 100 metrów kwadratowych. I to dla nas na przykład był taki zysk, taka elastyczność, że jeżeli podpisywaliśmy umowę z jakimś nowym klientem, to wręcz pod tego klienta byliśmy w stanie ten nowy boks przygotować i w zasadzie po 2 latach w tym miejscu mieliśmy nawet 700 metrów kwadratowych już takich magazynów rozlokowanych po prostu w tych kilku boksach, ale jasne, no standard lat 70., takich starych hal z komunizmu po prostu po produkcji, więc właśnie stamtąd staraliśmy się już wyprowadzić do magazynu tej klasy. Czyli kolejny krok to już był magazyn ten, w którym stoimy? Nie, jeszcze był jeden krok. Jeszcze był jeden krok. Tak, 6 km stąd byliśmy przez w zasadzie rok. Znaleźliśmy magazyn, bo wcześniej bardzo ciężko nam było się wyprowadzić do takich magazynów, które były poniżej 1000 metrów, żeby znowu znaleźć na przykład 900. W Warszawie praktycznie takich powierzchni było bardzo mało, a wręcz żeby przyjść do dużego parku logistycznego typu chociażby Panatoni, no to już trzeba mieć powyżej 1000 czy nawet 2000 metrów, żeby w ogóle oni chcieli z nami rozmawiać. Znaleźliśmy po prostu prywatną osobę, która wybudowała halę nawet na polu kukurydzy przy Bemowie, przy Broniszach i tam byliśmy przez w zasadzie rok. Ten magazyn też nam się zapełnił, tylko tam już faktycznie był to, na początku nam się wydawało wielki świat. Też mogliśmy postawić regały wysokiego składowania, pod sam dach wózkiem palety ustawiać. Tylko tam ten magazyn był 2 razy mniejszy nawet niż ten, więc po roku, kiedy on też przestał już nam wystarczać, przeszliśmy do szukania już w takich poważnych parkach logistycznych i jak wcześniej właśnie Ci mówiłem, że przez 2 lata praktycznie nie mogliśmy znaleźć żadnego magazynu, żeby się wyprowadzić. Nie było praktycznie nic na rynku do obejrzenia ciekawego. Tak potem już przy tej wyższej powierzchni, tak, przy tej większej skali,
Przez tydzień obejrzeliśmy 7 magazynów i przeprowadziliśmy się tutaj. Fantastyczne miejsce. Słuchaj Łukasz, a powiedz mi proszę, bo Ty mi wspomniałeś gdzieś na zapleczu, że macie też partnerów zagranicznych, czyli to nie jest wszystko, macie też inne lokalizacje partnerskie. Tak, mamy właśnie dzięki tej sieci kontaktów z poprzedniej pracy. Mam tak naprawdę kontakty w całej Europie do firm logistycznych, które się zajmują na przykład tymi samymi usługami, które my świadczymy, więc też świadczymy usługi takiego pośrednictwa, czyli my organizujemy dla klientów, jeżeli zależy im po prostu na dostawie w 24 godziny na danym rynku, a często ten dystans z naszego warszawskiego magazynu jest zbyt duży, żeby w ogóle transport zdążył dotrzeć, to wykorzystujemy magazyny lokalne i na Litwie, i w Belgii. I w tym momencie stamtąd już też kraje ościenne są obsługiwane. Ta dostawa już w tym momencie jest na 24 godziny realizowana. Czy w ogóle wejście do tej branży jest możliwe, nie mając tego doświadczenia, które wyciągałeś z korporacji, tylko tak sobie z ulicy zacząć coś małym sumptem, a potem to skalować? Czy jest jakaś realna szansa zdobyć tą wiedzę, nie pracując wcześniej na etatach? Myślę, że tak, tylko myślę, że będzie to po prostu dużo trudniejsza droga, bo myślę, że też wielu właścicieli sklepów internetowych, gdzie te sklepy się rozwijają i też zaczynają we własnym mieszkaniu czy w jakimś garażu, w momencie, kiedy skala rośnie, liczba zamówień rośnie, liczba pracowników rośnie, to potrzebują magazyn profesjonalny, tylko właśnie borykają się z takimi problemami, jak to wszystko zorganizować, jak to wszystko nawet sfinansować. Więc nawet jest to często dla nas taka przewaga, że ktoś, kto załóżmy w Warszawie nie może znaleźć małego magazynu, przychodzi do nas i my go po prostu obsługujemy kompleksowo i w tym momencie właśnie ma tą oszczędność nawet swojego czasu. Wspomniałeś, że wszystko było inwestowane z Waszych środków, z pieniędzy Waszych klientów. Powiedz, jaka jest bariera wejścia, ile trzeba zainwestować, żeby otworzyć taką firmę i doprowadzić ją do takiej skali? Kilka milionów złotych. Nie robiłem podsumowania nigdy, ale sam fakt, że z własnej kieszeni z teściem, który jest udziałowcem, zainwestowaliśmy około 2 milionów złotych właśnie w ten rozwój, w to wyposażenie, które w początkowym etapie, tak? Czy teraz? 2 lata temu, w momencie, kiedy się zaczęliśmy przeprowadzać do coraz większych magazynów, po prostu musieliśmy zacząć kupować wózki, regały, cały ten sprzęt, więc same chociażby 2 miliony mamy tutaj w sprzęcie, w regałach i to jest też tak naprawdę koszt, który właściciel na przykład dużego sklepu internetowego tak samo musiałby ponieść. Tak. Więc zamiast kupować, wydawać te same pieniądze na towar, na rozwijanie swojego sklepu, nawet na marketing, no to w tym momencie musi zainwestować w sprzęt, więc jest to też taka przewaga współpracy z nami. A powiedz mi jeszcze o kosztach takich, nie pracowników, ale kosztach takich bieżących utrzymania tej całej infrastruktury. Sam na przykład budynek, 2400 m2 z mediami pod Warszawą, to jest koszt około 80 000 złotych miesięcznie, ale myślę, że około 400 000 złotych to jest taki średni miesiąc w ogóle funkcjonowania firmy. Więc no, niemała kwota. Niemała kwota, trzeba mieć zaplecze. Te środki gdzieś tam z teściem mieliście wewnętrznie, czy kredytowaliście się? Nie, właśnie wszystko jest z prywatnej kieszeni. Ja wręcz specjalnie sprzedałem działki pod Warszawą, żeby móc zainwestować w firmę, więc jest to totalnie prywatna inwestycja. Nie mieliśmy nigdy żadnego kredytu, nie mieliśmy żadnego inwestora zewnętrznego, tylko wszystko robimy. I też nie szukacie? Nie szukamy. Być może jakiś anioł biznesu by nam jeszcze podpowiedział nawet wręcz, co zrobić dodatkowo, ale nie szukamy takiego finansowania stricte zewnętrznego. Staramy się wręcz, żeby to była firma rodzinna, rozwijać ją wśród nawet właśnie naszych znajomych, bo osoby, które z nami współpracują, są w dużej mierze naszymi znajomymi, czy z jakichś różnych szkół, czy z dzieciństwa, więc po prostu staramy się, żeby to była taka sytuacja trochę win-win. Utrzymujecie też relacje z tymi ludźmi poza pracą? Tak, jak najbardziej. Nawet mamy dzieci w tym samym wieku, więc się spotykamy nieraz w weekendy na urodzinach. Myślę, że rzadko w czasie takich weekendów rozmawiamy o pracy, bo i tak się widzimy codziennie tutaj, więc tej pracy i tak jest bardzo dużo w naszym otoczeniu, czy chociażby z żoną nawet w domu. No ale osoby, które u nas pracują, no zespół jest tak świetny, że zaangażowany,
że bez tego zespołu nie byłoby po prostu Ale wiesz co, całej firmy. widzę w tobie taką ogromną pasję do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, do tej całej logistyki, że jesteś po prostu osobą zajawioną tym tematem i bez przerwy pewnie o tym myślisz, rozwijasz kolejne plany, kolejne jakieś cele. Dokładnie tak, ja nie potrafię inaczej. Całą Mhm. dobę praktycznie myślę o tym, jak jeszcze można chociażby to usprawnić, rozbudować, czy o klientach, których mamy, czy o procesach, które musimy zrobić. To wszystko jakby całe życie to pochłonęło. Dobrze, a Łukasz, powiedz mi, jak wygląda konkurencja? Czy to jest ciężki, konkurencyjny rynek i kto jest taką twoją konkurencją bezpośrednią? Ja w ogóle nie myślę w ten sposób o konkurencji. Ja raczej stwierdzam, że są firmy, które działają w tej samej branży co my. Po prostu każdy ma swoją jakąś niszę, swoją jakąś grupę klientów, w których się specjalizuje, czy których obsługuje. Dlatego ja raczej z osobami czy firmami, które działają w tej samej branży, jestem w bliskich kontaktach, w bliskich relacjach, nieraz rozmawiamy, wymieniamy się jakimiś pomysłami, pomagamy sobie. Nawet teraz mieliśmy taką sytuację, że do sąsiedniego magazynu część naszego towaru oddaliśmy, żeby tutaj udrożnić po prostu przejazd nawet dla wózków w magazynie. Więc staramy się sobie pomagać i to jest, bardzo mocno procentuje, bo dużo biznesu po prostu robimy po znajomości. Takie podejście też jest zakorzenione w innych firmach branży, czy akurat wy preferujecie taki styl działania? Wiesz, nie znam wszystkich firm z branży, ale mam spory kontakt, czy na jakichś konferencjach, czy wręcz nawet przez telefon z różnymi firmami działającymi właśnie w tym samym obszarze logistycznym co my. Tylko mam wrażenie, że więcej można zyskać, dzieląc się doświadczeniami, a jeżeli nawet weźmiemy sam ten element e-commerce'owy, samo to pakowanie paczek, to sklepów internetowych w Polsce jest setki tysięcy. Więc ten tort, mam wrażenie, jest wciąż ogromny do podziału, a firm takich logistycznych, typowo fulfillmentowych jest kilkadziesiąt w Polsce. Nawet jeżeli, załóżmy, InPost robi swój fulfillment, no to nie jest to do końca nasza konkurencja. Bardziej staramy się po prostu nawet czerpać jakieś wzorce, czy podpatrywać dobre rozwiązania, bo mam wrażenie, że na rynku wciąż jest tak dużo możliwości, że staramy się je po prostu wykorzystać. Plus jest jeszcze ta, jak wspomniałeś, przestrzeń do skalowania się za granicę. Te wszystkie e-commerce, które dzisiaj działają w Polsce, możecie edukacją jeszcze ich poszerzyć na kolejne kraje i ten tort cały czas będzie rósł przez najbliższe lata. Czyli bariera wejścia nie jest taka najmniejsza, ale nie jest też jakaś gigantyczna, tak? 2 miliony złotych to był gdzieś tam wasz start, taki poważny. Tyle musieliście zainwestować z własnych pieniędzy, nie braliście kredytów, ale jest też oczywiście możliwość finansowania się zewnętrznie, więc stosunkowo patrząc na to, jakie to na mnie robi ogromne wrażenie, to nie są jakieś potężne kwoty. Te 2 miliony złotych na dzisiejsze czasy to też nie jest nie wiadomo jaka kwota, nie? Na mnie 2 miliony robi różnicę, robi wrażenie, ale ja bardziej też patrzę na to, ile pracy dzięki tym 2 milionom na przykład zostało włożone, właśnie ile sprzętu udało nam się kupić, jak ten sprzęt potem pracuje, ile dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć, nawet załóżmy ile palet jesteśmy w stanie przewieźć, czy trzymać na tych regałach, więc ja widzę po prostu taki potencjał, jak te pieniądze po prostu wykorzystać i jaką one są dźwignią. A powiedz Łukasz, jakie są takie wasze kluczowe wyróżniki na tle innych firm, które świadczą podobne usługi? Na pewno jest to obsługa klienta. Taka ciekawostka, 2 miesiące temu, jak przyszedł do nas nowy klient od teoretycznie konkurencji, to zdziwił się właśnie, jak dobrą obsługę klienta zapewniamy. Jak zapytałem po 2 miesiącach, jak wrażenia, jak się czują u nas na pokładzie, to stwierdzili, że no, aż boją się odezwać, bo boją się, że to jest jakiś miesiąc miodowy, który się zaraz skończy, a to jest taki nasz standard usług i niby jest to prosta rzecz na rynku, każdy świadczy obsługę klienta na najwyższym poziomie, ale jak widać ten najwyższy poziom potrafi się różnić między klientami. Od początku mieliście tak wysoki poziom, czy dochodziliście do tego latami? Od początku, bo staraliśmy się traktować naszych klientów tak, jak sami jesteśmy traktowani, nawet właśnie jak się zdarzały jakieś fuck-upy, to staraliśmy się jak najszybciej, jak najlepiej je naprawiać. To nie jest łatwe, dotrzymanie obsługi klienta przy waszej skali na takim poziomie to naprawdę nie jest łatwa rzecz. Ja wiem, co mówię, prowadząc biznesy usługowe, że już przy 30 klientach robi się olbrzymi problem z obsługą i trzeba stale coś ulepszać, jakieś procesy wdrażać, więcej rzeczy automatyzować, a wy sobie z tym świetnie radziliście od samego początku. Było to jakimś pokłosiem tego, co wyciągałeś z tych poprzednich firm w korporacjach? Tak, zdecydowanie. Chociażby właśnie nauka, jak taki DHL, jak ma poukładane procesy, jak się właśnie komunikuje nawet wewnątrz.
Oczywiście wciąż jest bardzo dużo do zrobienia na tym polu, bo wciąż jesteśmy relatywnie młodą firmą, dopiero 5 lat na rynku. Zatrudniamy cały czas nowe osoby, szkolimy je i wdrażamy, żeby obsługiwały chociażby klientów jak najlepiej, czy pakowały paczki jak najlepiej. Więc to jest, mam wrażenie, że taka ciągła droga dążenia do doskonałości i mimo, że Ty widzisz właśnie, jak dużo nam się już udało osiągnąć, to ja widzę na przykład te szczegóły, których jeszcze wciąż można poprawić. Łukasz, bardzo mnie interesuje, skąd czerpiesz wiedzę, jakie książki czytasz, jak spędzasz wolny czas, żeby się doszkalać, podnosić swoje kompetencje. Ja jestem takim przedsiębiorcą, który cały czas jest w pędzie, w takim biegu i żyje na wysokim tempie, więc książki to może tylko na wakacjach. Okej, ale tam wspominałeś... Masa podcastów, masa słuchania właśnie jakiejś wiedzy, nawet wręcz takich ogólnobiznesowych, czy po prostu logistycznych, czy e-commerce'owych, ale dodatkowo też chociażby wizyty na konferencjach. Tak, właśnie wspominałeś, że na wielu konferencjach bierzesz udział, czyli można do Ciebie spokojnie podbić, zbić piątkę, przywitać się i pogadać o ePackmanie i tym, co fajnego jeszcze robicie. Dokładnie tak. Zawsze zapraszam, jestem przyjaźnie nastawiony, chętnie się podzielę czy jakąś informacją, czy pomogę, a nawet wręcz trampki to jest mój standardowy ubiór, więc na pewno nie jestem sztywnym gościem, więc zapraszam. Dobra. Jeszcze pora teraz opowiedzieć o takich produktach bardzo ciężkich w pakowaniu, takich najtrudniejszych przypadkach Waszych. Myślę, że kosmetyki, które są chociażby w szklanych butelkach, to jest dosyć duże wyzwanie, ale też między innymi obsługujemy sklep internetowy z alkoholem, więc spakowanie butelek, owinięcie ich porządnie, żeby w dostawie kurierskiej się nie uszkodziły, to jest bardzo duże wyzwanie. Ale oprócz tego, wiesz, chociażby mamy nawet sanie Mikołajowi magazynujemy. Akurat nie jest to najdziwniejszy produkt. Mamy chociażby panele fotowoltaiczne czy skrzynki elektryczne, które wymagają po prostu specjalnych warunków. Ale z drugiej strony to też nie jest najdziwniejsza taka usługa, którą od nas klient wymagał, bo klient, który do Iraku przewozi towary właśnie z Polski, tutaj kupuje je w Polsce, przywozi do naszego magazynu, my mu je przepakowujemy i wysyła je do Iraku, to do tej pory, gdy specjalizował się w słodyczach, nie było problemu, ale gdy zaczął nam przesyłać meble z Ikei, dosyć duże gabaryty, to już było to takie dziwne, trudne, tym bardziej, że nie powiedział o tym wcześniej, co się można spodziewać na samochodzie, a nawet była taka sytuacja, że przysłał nam samochód do załadunku 20 palet, a otwieramy i tam już jest załadowany Mercedes i traktor. I tak naprawdę trzeba było po kartonie poukładać 20 palet, rozkompletować i poukładać po kartonie między łychę, między koła tych pojazdów. No i faktycznie udało się tak zrobić. Klient też miał między innymi inną ciekawą prośbę, czy swoimi kontaktami jesteśmy w stanie mu pomóc kupić 12 000 ton cukru. I okazało się, że to jest bodajże 1/3 statku i taki statek faktycznie udało się znaleźć dla niego ofertę. Nie skorzystał z niej, bo miał lepszą cenę gdzieś indziej, ale faktycznie z Brazylii do Stambułu byliśmy w stanie mu zorganizować 1/3 statku cukru. I miałeś w ogóle pojęcie, jak się za to zabrać? Jak to do tego doszło? No właśnie dzięki kontaktom, które już posiadamy do różnych firm, w zasadzie było to bardzo proste do zorganizowania, więc jakby sky's the limit i co klienci od nas będą potrzebowali, to my możemy pomóc. Czyli chcesz powiedzieć, że ePackman narodził się wtedy, co Twoja córka, a jednocześnie odbieracie listy od Mikołaja i jeżeli te sanie nie wyjdą z magazynu, to dzieciaki nie dostaną prezentów. Dokładnie tak, pomożemy w dostawie. A przejdźmy może do marketingu. Jak to u Was wygląda? No właśnie, to jest o tyle ciekawe, że prawie przez 5 lat my nie musieliśmy robić żadnego marketingu. Nasza firma rozrastała się przez polecenia, przez organiczne wyszukiwania i dopiero teraz, od kilku miesięcy, raczkujemy w tym temacie, dopiero się tego uczymy, działamy na jakichś bardzo małych budżetach. Staramy się oczywiście robić online'ową reklamę, która jest teraz najbardziej popularna, no ale co ciekawe, nawet taki staromodny billboard na płocie, w momencie, kiedy go powiesiliśmy tutaj przy najbliższym skrzyżowaniu, następnego dnia mamy telefon od klienta, który chce magazynować 100 palet. Więc nawet takie tradycyjne metody działają. A co robicie w tym internecie dokładnie? Mnie to ciekawi jako właściciela agencji. Co tam dokładnie robicie? Do tej pory na razie robimy tylko Google Ads.
i wręcz zatrudniliśmy dopiero freelancera przed chwilą do wyjścia w inne kanały marketingowe. Dopiero zaczynamy się tego uczyć. Między innymi te konferencje to też są takie miejsca, żeby się trochę zebrać wiedzę, zobaczyć jak się w ogóle w takim środowisku obracać, być może właśnie w przyszłości nawet wystąpić na jakiejś scenie. Wow, super. Czyli jeszcze raczkujecie. Mogę zapytać, jakie te budżety w Google Ads na razie lecą? Czy nie ma się kompletnie czym chwalić? Nie, myślę, że nie ma się czym chwalić. Okay. Myślę, że to są poziom około 3-4 tysięcy złotych. Są już z tego jakieś telefony? Tak, jak najbardziej. No, po prostu w którymś momencie stwierdziliśmy, że musimy jednak mocniej zainwestować w marketing, wejść w ten temat głębiej, żeby szybciej po prostu nawet nasz nowy budynek wypełnić towarami, żeby ta rentowność firmy, ten zwrot z inwestycji szybciej po prostu następował, bo do tej pory po prostu jest to też bardzo mocne, wyzwanie, jeżeli tak naprawdę bootstrapowo rozwijasz firmę, robisz prywatne pożyczki i starasz się właśnie tak mocno rozwijać rok do roku, prawie że o 100% firmę, no to jest to naprawdę mocne wyzwanie, wręcz jest to bardzo dużo stresu, czy to się na pewno wszystko finansowo i w cyferkach będzie spinało. No teraz już żyję dzięki temu spokojnie, że mam takie to doświadczenie, ale na przykład pierwszy rok, w momencie, kiedy mieliśmy pojedynczych klientów, zastanawiałem się bardzo mocno i bardzo mocno się tym stresowałem, czy to w ogóle przetrwa, czy poradzimy sobie na pewno, czy jeżeli odejdzie jakiś jeden ważny klient, to czy my damy radę, czy w jego miejsce będą jacyś kolejni. Teraz już wiem po latach, że były to takie trochę niepotrzebne stresy. Wszystko się dobrze rozwija, dobrze się kręci. Czyli macie też jeszcze sporą przestrzeń, żeby się dalej skalować tym internetem, pozyskiwać kolejnych klientów i logistycznie sobie to wszystko gracie. Tak, właśnie na przykład teraz nasz marketing się skupił głównie na magazynowaniu, na oferowaniu nawet tak konkretnie przy samej Warszawie przestrzeni do magazynowania towarów, chociażby właśnie dla jakichś firm produkcyjnych, a resztę magazynu mamy zbudowaną właśnie pod obsługę małych zamówień, małych paczek, takich do 5 kg. I właśnie w tej przestrzeni mamy najbliższe plany, żeby nasz marketing się rozwijał, żeby wręcz antresolę półkową czy liczbę paczek zwiększać po prostu. Bardzo mnie interesuje wizja i plany, jakie macie na najbliższe lata. Co się wydarzy z ePakman, przynajmniej jaki jest biznesplan na kolejne kroki? Na razie do tej pory wręcz rok do roku się rozwijaliśmy o 100%, więc i rosła sama powierzchnia magazynowa i te budynki się zmieniały praktycznie rok do roku, bo nawet w tym, w którym jesteśmy obecnie, dopiero skończyliśmy go rok temu wykańczać, wyposażać we wszystkie sprzęty. Taki transfer też do nowej lokalizacji to chyba jest olbrzymia operacja, prawda? No właśnie z poprzedniego magazynu, który był 2 razy mniejszy, przewoziliśmy, mimo że tylko 6 km, to 50 tirów z towarem, z paletami naszych klientów, z nawet regałami, które musiały być zdemontowane, więc trwało to dobrych kilka tygodni, żeby odpowiednio zaplanować. Nawet żeby klienci naszych klientów nie poczuli jakichś negatywnych elementów tej całej operacji, więc mamy też właśnie doświadczenie w przewożeniu swojego magazynu, w pakowaniu tego wszystkiego, ale tak, jak najbardziej jest to ogromne przedsięwzięcie. Czyli jaki kierunek na najbliższe 2-3 lata? No właśnie w tym obiekcie chcemy dopiero go porządnie wypełnić towarami aż po dach, czy właśnie regały paletowe, czy tą antresolę półkową, którą widać za naszymi plecami. Chcemy wręcz trochę zacząć ograniczać ten rozwój, bo wcześniej chcieliśmy bardzo szybko się rozwijać, zmieniać to miejsce, nawet właśnie magazyn 2 razy większy, a teraz troszeczkę jest to wręcz męczące, żeby tyle towaru cały czas przenosić i to wszystko pakować. Tym bardziej, że jeżeli rozwijamy firmę bootstrapową, wszystkie tak naprawdę inwestycje robimy z własnej kieszeni, to my chcemy wręcz wyposażyć na tyle optymalnie ten obecny budynek, żeby już w nim na kilka najbliższych lat po prostu zostać. A on ma bardzo duży potencjał cały czas. Tu nawet w miejscu, w którym stoimy, mamy plan, żeby wybudować antresolę, czyli podest magazynowy. Jeszcze 2 poziomy będą w górę. Wow. I z antresoli półkowej będziemy po prostu pobierali produkty. Tutaj będą, tak jak za naszym widzimy, stoły do pakowania. To tych stołów będą jeszcze w górę po prostu 2 poziomy. I wszystkie operacje, wszystkie paczki dla kurierów będą zjeżdżały tu po prostu na poziom 0. Więc jakby ten budynek jeszcze ma bardzo duży potencjał, żeby go wypełnić. Bardzo Ci mocno, Łukasz, kibicuję. Dzięki, że dzisiaj nas zaprosiłeś do siebie. Powiedz mi proszę, jeżeli są tutaj widzowie, którzy chcieliby skorzystać z Waszych usług, oddać swoją logistykę pod Twoje skrzydła, co powinni zrobić? Pewnie kliknąć link w opisie filmu i co? Wypełnić formularz, czy zadzwonić do Was bezpośrednio?
jak im wygodnie. Jesteśmy jakby otwarci, żeby im pomóc, żeby porozmawiać nawet o ich procesach i coś doradzić. Jesteśmy w stanie podać numer telefonu w opisie? Tak, jak najbardziej. Czy link do strony, ale nasza strona jest takim głównym To miejscem. i to podamy. Dokładnie. Nasza strona jest głównym miejscem takim, gdzie można się zapoznać z tym, co robimy, obejrzeć nawet chociażby film, jak ten nasz magazyn wygląda, czy zapoznać się z usługami. Tam jest miejsce do kontaktu i to jest taki pierwszy punkt, żeby w ogóle z nami się skontaktować. Okej, super, fantastycznie. Moim gościem dzisiaj był Łukasz Gwiazdowski z ePakman. Zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, Łukasz. Dzięki.